Cześć, witam Was w kolejnym odcinku rowerowych porad. Dziś chciałbym opowiedzieć Wam trochę o okularach fotochromowych, nazywanych również fotochromatycznymi. Pojawiły się one mniej więcej w latach 70. Na początku bazowały tutaj szkła na dodatku atomów srebra, później z czasem pojawiły się również organiczne różne związki na bazie węgla. No i na czym polega w ogóle cała ta fotochromowość, fotochromatyczność takich okularów? Mam nadzieję, że stoję w tym momencie w dosyć mocnym słońcu, więc mam nadzieję, że w pewnym momencie zauważycie, jak szkła w tych okularach zaczynają się ściemniać. Nie dzieje się to od razu, tutaj te związki zawarte w szkłach potrzebują trochę czasu, żeby się dopasować do oświetlenia, do naszego otoczenia. Działa to na tej zasadzie, że cząsteczki w okularach, w szkłach okularów pochłaniają promieniowanie UV. Dzieją się tam różne cuda, z tym, że przestawiają się te wiązania. Przyznam szczerze, nie jestem chemikiem, żeby to dokładnie do końca tak wytłumaczyć. Natomiast dzieje się tak, że okulary zaczynają przepuszczać coraz mniej światła, szkła się przyciemniają. I co to oznacza w praktyce, co to oznacza chociażby dla rowerzystów? Zobaczcie, mamy dzisiaj pogodę taką, że z jednej strony, w tym momencie trochę mi się słońce schowało za chmurami, natomiast właśnie pogoda jest taka, że są gęste chmury, trochę bardziej powiedziałbym burzowe i jest też słońce, które za chwilkę zza tych chmur wyjdzie. Możemy wjechać też do lasu i mając jedne szkła na nosie, na przykład właśnie przeciwsłoneczne, możemy mieć problem z tym, że nasz wzrok oczywiście będzie dostosowywał się do tego, co się dzieje na zewnątrz, natomiast okulary mogą trochę, takie mocno przyciemnione okulary mogą nam przeszkadzać w jeździe właśnie po wjechaniu chociażby do takiego ciemnego lasu. Natomiast mając na nosie okulary ze szkłami fotochromatycznymi, ten problem się trochę zmniejsza, ponieważ one, tak jak mówiłem wcześniej, dostosowują się do ilości tych promieni UV padających na szkła i nie jest tak, że jak wjedziemy do lasu, to po 10-15 sekundach one się rozjaśnią. Ten proces trwa. Szybciej się okulary ściemniają w momencie, kiedy wyjedziemy na słońce. W drugą stronę już to trochę dłużej trwa, natomiast jeżdżąc właśnie w takich zmiennych warunkach, okulary będą się dopasowywały do tego, co się dzieje. Nie będzie to nas tak bardzo irytować, jak właśnie ciemne, przyciemniane okulary. Zwłaszcza przydaje się to, ja skorzystam z takich właśnie okularów w momencie, kiedy jeżdżę gdzieś na dłuższe trasy, jeżdżę również w nocy. Nie muszę wtedy wozić ze sobą drugich szkieł, nie muszę wozić ze sobą drugich okularów. Zazwyczaj jedne takie okulary mi wystarczają na cały dzień i trzeba sobie zdawać też tylko sprawę z tego, że okulary ze szkłami fotochromowymi nie będą idealnym zamiennikiem szkieł przeciwsłonecznych. One nie przyciemnią się tak jak te najciemniejsze okulary przeciwsłoneczne. Ja w tym momencie mam na nosie okulary Alpina Twist 5. One są ze szkłami Varioflex, które przepuszczają od 8 do 80% światła, także ten zakres mamy tutaj naprawdę sporo. Oczywiście one nie będą dorównywały tym najbardziej przyciemniającym szkłom przeciwsłonecznym, także jeżeli będziecie chcieli używać tego typu okularów gdzieś na bardzo ostrym słońcu, przez cały dzień na plaży chociażby, no to tutaj można byłoby się jednak zastanowić nad wyborem okularów typowo przeciwsłonecznych, natomiast do takiej właśnie jazdy rowerowej, mieszanej, również do jazdy zimą, takie okulary bardzo fajnie się sprawdzą. Ok, teraz Wam pokażę, jak działają takie szkła. Miałem okulary schowane do zaciemnionego etui i no, widać, że delikatnie jeszcze przyciemniają. One oczywiście nie będą miały przezierności na poziomie 100%, natomiast widać, że nie ma aż tak wielkiej różnicy. Tutaj może też kwestia być obiektywu i matrycy w kamerze. No ale poczekam chwilę i zaraz pokażę Wam, jak to ładnie się tu przyciemnia. Już
po około 30 sekundach było widać, że szkła zaczynają się ściemniać. Ja wycelowałem je też w pewnym momencie trochę bardziej w stronę słońca, aby przyspieszyć ten proces. Oczywiście nie polecam patrzenia w jakichkolwiek okularach na słońce, natomiast no, już widać teraz, jest bardzo fajny ten efekt przyciemniający. I warto pamiętać jeszcze o tym, że szkła fotochromowe nie do końca sprawdzą się podczas jazdy samochodem. Oczywiście tutaj no, jesteśmy na kanale rowerowym, ja mówię o rowerach, natomiast jeżeli myślicie o tym, żeby wykorzystać takie okulary również w samochodzie, wtedy warto rozejrzeć się, są gdzieś na rynku specjalne okulary do jazdy samochodem, natomiast tego typu sportowe okulary nie będą do końca działać z tego względu, że szyba od samochodu pochłania większość promieniowania UV, ono już nie dociera do okularów i okulary nie będą się ściemniać tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Natomiast na rowerze, nawet jeżeli będziemy mieli czapkę z daszkiem, czy daszek w kasku, tutaj nie będzie żadnego problemu. To promieniowanie, chociażby odbite też od ziemi, czy od innych elementów otoczenia, będzie do tych okularów docierać i będą fajnie się przyciemniać takie okulary. I wybierając okulary na rower, warto oczywiście spojrzeć na to, czy oprawki nie będą nas upijać, czy szkła będą odpowiedniej wielkości, czy nie będą za duże, czy nie będą za małe. Warto spojrzeć na dodatkowe powłoki, antyrefleksyjną, na zabezpieczenie przeciwko parowaniu. Tutaj akurat w tych Alpinach jest to fajnie zrobione, natomiast no, też warto wiedzieć, że w zasadzie każdych okularach, jeżeli będą sprzyjające warunki do parowania, czyli my będziemy rozgrzani, spoceni, a na zewnątrz będzie dosyć chłodno, wtedy ale to każde okulary będą parować, natomiast no tutaj chociażby w tych jest to fajnie zrobione i w takich typowych warunkach do jazdy problemu z parowaniem aż tak dużego nie ma jak w zwykłych okularach. Ok, teraz jeszcze Wy dajcie znać w komentarzach, czy używacie okularów ze szkłami fotochromowymi i jak one się u Was sprawdzają. Ja ruszam dalej, jeżdżę dzisiaj crossem z serii Urban, jest to cross Inzai, no ale taki urban, ale w lesie też sobie daje radę na tych leśnych ścieżkach. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, hej!